Cześć, nazywam się Iwona. Od 2 tygodni kręcę dla Was film, ale nie wychodzi jakoś. Dzisiaj się zmuszam i na siłę kręcę. Obiecuję Wam to od bardzo długiego czasu, że będą w końcu filmy. Dzisiaj będzie pierwszy film. Tak mi się przynajmniej wydaje. Witam Was z lotniska we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jesteśmy na strefie cargo tego lotniska. Jechałam tutaj wczoraj w nocy, rozładowałam, zrobiłam sobie pauzę już, 11 godzin, ponad 11 godzin w zasadzie. No i teraz mam jechać na załadunek. Jest sobota, więc na lotnisku jest praktycznie pusto. Więc właściwie to dobrze, bo może coś zobaczycie dzięki temu i nie trzeba będzie robić wszystkiego w pośpiechu. Co jeszcze? Tak, Rafał mówił mi, że jest bardzo ciężko coś nagrać sensem. No ale może dzisiaj przyjmiecie moje filmy bez sensu. Więc tak, jest godzina 14, dochodzi 14, o 14 mam załadunek, zatem zabiorę Was teraz na przejażdżkę po strefie cargo lotniska we Frankfurcie. Odpalamy maszynę. Pasy. Zaczniemy tacho. Deutschland. Jest dość ciepło, jest 19 stopni i wietrznie. Ok. Szyby zasuwamy. Start trasy. Ok. Jedziemy. Kamerę może zaraz odwrócę. Ha! Prawie. Ogólnie tutaj na całej strefie cargo mamy ograniczenie prędkości 30 na godzinę, więc będziemy jechać wolno. Mamy tutaj dużo policji ogólnie, dużo kontroli służby celnej. Także w zasadzie wszyscy przestrzegają tutaj ograniczenia prędkości. Jacyś znajomi. Prawie tutaj mamy restaurację, gdzie zazwyczaj bywam. Dzisiaj też się tutaj dożywiłam. W zasadzie wszystko wygląda tak, że tutaj po prawej stronie mamy halę, magazyny. I od tej strony, z której my jedziemy, są rampy dla samochodów ciężarowych, a po drugiej stronie są już pasy, na których stoją samoloty, gdzie się ładują i rozładowują. Także samoloty się rozładowują, ładunek przechodzi przez halę i do ciężarówek i jazda dalej. My też jedziemy dalej. Po lotnisku jeździ się troszeczkę tak labiryntem. Ogólnie lotnisko jest świetnie oznaczone. Każda firma ma swój numer. Wszystko jest, gdy ma się numer firmy, nie ma się problemu z dojazdem, nie ma żadnych ulic ani niczego takiego. Lotnisko jest, strefa jest ciągle zabudowywana, tak widzimy tutaj po prawej stronie. Po lewej pewnie nie widzicie za bardzo. Są dobudowywane jakieś parkingi, powstają bodajże firmy. I ogólnie jak na każdym lotnisku ciężko jest z parkowaniem dla nas, dla ciężarówek. Często i zazwyczaj jest tak, że przyjeżdża się na rozładunek, rozładowuje się i wtedy trzeba od razu już zacząć odpoczynek. I zawsze jest wielkie kombinowanie, gdzie stanąć. Już nie ma czasu na to, żeby wyjeżdżać z autostradę, szukać parkingu, stacji lub jakiegoś miejsca na noc. Trzeba sobie radzić.
raczej tutaj po lewej stronie na chodniku stawało się, ale od jakiegoś czasu to się stanie, policja przyjeżdża, właściwie nie policja, ochrona lotniska i wygania nas. Tego w zasadzie teraz tak się upychamy, gdzie się tylko da. Tak samo zresztą jest w Amsterdamie. O ile jest miejsce, tak ochrona tak samo nas przegania. Czasami się uda zostać na noc, też czasami nie. No i bezpiecznie jest wyjechać gdzieś na taką stację. Mamy kawałek długiej, prostej, ale oczywiście zepsuli. Potem ze względu na to, że byłyby wyścigi. Teraz już idziemy całkiem obrzeża lotniska do naszej firmy. Oczywiście tam, gdzie my idziemy, jak zwykle jest ruch, z tego co już widzę. Już widzę, że nie ma gdzie stanąć i już będzie kombinowanie. Może ktoś przy nami skręca, czy idzie dalej. Tak, my idziemy tutaj na lewo. Jak widać, nie ma gdzie stanąć, a musimy się zameldować. Pierwszy gdzieś oczywiście zaparkować. Ajajaj. Będzie kombinowanie. Damy radę. Tak, po lewej to jest droga zajęta. Stanąć. Sobie zrobię kopertę. Musimy sobie zostawić, żeby się zameldować w filmie. Wiem, gdzie będziemy ładować, pod którą lampą. Z tego względu, że wiem, że załadujemy pelety lotnicze, więc jest tylko jedna rampa, ale musimy się zameldować. Pan się dziwnie patrzy na mnie, tylko że mówi sama do siebie.
zostawiłam kilka samochodów. Tak, wszyscy tutaj się zostawiają ogólnie, bo nie ma miejsca. Ktoś właśnie wyjeżdża spod rampy i nie wiem, czy da radę wyjechać. Zobaczymy. Czego potrzebujemy do załadunku? Potrzebujemy dowodu osobistego. Lotniska tylko ogólnie. Potrzebujemy numeru referencyjnego. Wpiszę teraz też numer. Gdzie to się podziało? Wpiszę też teraz numer ciągnika i numer naczepy. To też potrzebne jest. Okej, mam już wszystko do załadunku. Czekam teraz tylko na tego pana. Czy on wyjeżdża, czy nie wyjeżdża? Czy jeżeli wyjeżdża, to wyradzi sobie, bo ma tutaj osobówkę po lewej też. Tak, właśnie tak wygląda praca na lotniskach. Jedno wielkie kombinowanie. Nie wyjeżdża, bo nie ma jak. Ani przeze mnie, tylko przez osobówkę po jego lewej. Okej. Zakładamy pędzelkę. Inaczej mnie wygonią. I idę do biura.